Witaj Bartosz, Cześć. bardzo fajnie, że z nami jesteś, chociaż jak zaraz się usłyszymy, nie do końca fajnie, że tutaj jesteś w tych okolicznościach. Dzięki, że do nas przyjechałeś, bo mieszkasz na co dzień na Ukrainie. I może jakbyś powiedział naszym słuchaczom o sobie parę słów, kim jesteś? Jesteś Polakiem, ale mieszkasz na co dzień na Ukrainie. Jak to się stało? Co na tej Ukrainie robisz? Okej, nazywam się Bartek Szymczyk. To takie polskie imię i nazwisko, ale od kilku lat zastanawiam się, kim tak naprawdę jestem. Czy jestem Polakiem, czy Ukraińcem. I czasem mam wrażenie, że jeszcze nie jestem Ukraińcem, a już nie jestem Polakiem. Od 10 lat mieszkam na Ukrainie, więc dlatego ta moja tożsamość jest na tyle trudna do nazwania, czy jakby do zrozumienia w środku, kim tak naprawdę jestem. Czemu na Ukrainie? No Pan Bóg położył mi na serce Ukrainę, a niestety jestem tutaj dzisiaj, choć no fajne spotkanie, bardzo wygodny fotel, ale okoliczności no nie są najlepsze, bo jak wiecie, na Ukrainie zaczęła się wojna, krwawa wojna, prawdziwa wojna, o której słyszeliśmy tylko w podręcznikach historii albo w opowiadaniach naszych babci czy dziadków, a teraz jest to naszą rzeczywistością, w której się obudziliśmy i w której jesteśmy. Mm. A mieszkasz na Ukrainie już od 10 lat, więc trochę znasz na pewno codzienność, jak przeciętny mieszkaniec Ukrainy funkcjonuje. Więc jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Jak żyją Ukraińcy po prostu? No, dzisiaj to jest totalna katastrofa, ale jak wiemy, w katastrofach, które gdzieś w naszych oczach są, dla Pana Boga to nie są katastrofy, to są możliwości. Teraz dla każdego Ukraińca nie ma poniedziałku, wtorku, środy, tylko jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a już piąty dzień. I tak naprawdę liczy się, żeby przeżyć do świtu, kiedy pociski nie będą latać, kiedy nie będzie słychać syren, które ogłaszają to, że będzie nalot, kiedy znowu wyjdzie słońce i będzie nadzieja, że jeszcze jeden dzień udało nam się nie poddać, jeszcze jesteśmy z bronią w ręku i bronimy swojego kraju, swojej niepodległości. Mm. A powiedz, jak wyglądał wasz przyjazd tutaj, bo masz żonę, masz dzieci i razem z całą rodziną, w zasadzie w pierwszy dzień tak, tej inwazji spakowaliście się i po prostu przyjechaliście do kraju, do twojego kraju? No to był czwartek, który zapamiętam do końca życia, bo pierwszy raz w życiu się bałem. Obudziłem się, moja żona mnie poinformowała, że widzi bardzo dużo wiadomości w telefonie, że zaczęła się wojna na Ukrainie, że Rosjanie strzelają do lotnisk w różnych miastach. Nagle nie wiedzieliśmy, co robić, czy to jest daleko. Mieszkaliśmy w Lwowie, więc w sumie Kijów jest gdzieś 500-600 kilometrów od nas. Donbas, te inne miejscowości jeszcze dalej. Ale w którymś momencie w Lwowie zaczęło wyć syrena, która mówi o tym, że będzie nalot, więc pamiętałem to jeszcze z lekcji przysposobienia obronnego, bo nigdy w życiu nie słyszałem takiego sygnału. I kiedy przeleciały jakieś 2 samoloty myśliwskie, po prostu wystraszyłem się naprawdę nie tyle o swoje życie czy zdrowie, a o życie moich dzieci, o ich bezpieczeństwo. Więc razem z Żaną, moją żoną, zdecydowaliśmy się, że się pakujemy, zabieramy wszystkie dokumenty, rzeczy i po prostu musimy jechać. I to też był stres, bo nie wiedzieliśmy, co jest lepiej. Czy zostać w ukryciu w mieszkaniu, czy do jakiegoś schronu zejść, czy po prostu, czy w czasie drogi nic nie będzie strzelało do nas, czy to będzie bezpieczne. Lwów był cały zajęty. Wszystkie stacje benzynowe, bankomaty zajęte, ogromne kolejki, więc wyjazd z miasta, który zajmuje około, no nie wiem, pół godziny, zajął nam gdzieś 2,5 godziny. Potem wyjechaliśmy i tak samo duże korki do wszystkich stacji, pełno ludzi, którzy nie wiedzieli, co się dzieje. No i do granicy, jak przyjechaliśmy, mieliśmy około, nie wiem, 600-700 samochodów, więc z doświadczenia wiem, że to byłoby kilka, jeśli nie kilkanaście godzin, ale myślę, że to doświadczenie z 10 lat na Ukrainie, pozwoliło mi myśleć troszkę nie po europejsku, więc skręciłem na lewy pas i pod prąd podjechałem pod granicę, pokazaliśmy polskie paszporty, nasz syn zaczął płakać i poprosiliśmy, czy z małym dzieckiem możemy szybciej pojechać, więc ukraińska strona nas wypuściła szybko. Polacy to już było wiadomo, że nas wpuszczą do domu. No i pierwsze metry na polskiej ziemi, zamiast cieszyć się, że jesteśmy w bezpieczeństwie, tak naprawdę chciało mi się płakać, bo czułem się
jak zdrajca, jako ten, który opuścił swoją rodzinę, przyjaciół i całą drogę po prostu mieliśmy w płaczu, w modlitwach i dopiero w którymś momencie jakby zrozumiałem, że tak naprawdę jestem bardziej potrzebny w Polsce, bo na Ukrainie nic nie będę mógł pomóc, a tutaj jednak znam język ukraiński, rosyjski i gdzieś mam wrażenie, że Pan Bóg przygotowywał mnie do tego czasu tutaj w Polsce teraz. Więc cieszymy się, że nasze dzieci nie doświadczyły tak naprawdę wojny. Jedynie Ines, nasza starsza córka, kiedy słyszała te syreny, to się bała. I później jak już u moich rodziców w Żorach byliśmy w bezpieczeństwie, kiedy było słychać jak motory jadą, bo tam blisko mieszkamy drogi, to też się bała. Myślała, że to jest jakieś niebezpieczeństwo. No i nawet jak słyszy jakiś odgłos samolotu, to ona mówi, tato, pewnie Ruscy lecą, więc jest w tym dużo takiego dziecięcej naiwności. To może być trochę śmieszne, tak? Ruscy lecą, ale dla tych dzieciaków to jest ogromna trauma i rzeczy, które myślę na długie lata zostaną w ich sercach, w ich pamięci. No to brzmi strasznie. W zasadzie wy nie widzieliście żadnego wybuchu, tak, na własne oczy, a sama świadomość tego. Na pewno rozmawiasz ze swoimi przyjaciółmi, którzy na Ukrainie zostali. Wiem, bo mówiłeś, że codziennie masz mnóstwo telefonów, mnóstwo wiadomości. Więc jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Bo myślę, że wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy to, co widzimy na przykład w telewizji, to o czym czytamy w internecie, to znaczy, że ludzie schodzą do schronów, że się boją, że gdzieś tam słyszą te różne pociski strzelające, atakujących żołnierzy. Jak to wygląda z tego, co wiesz od swoich znajomych, jak to wygląda naprawdę? Jak wygląda ta relacja z pierwszej ręki od tych ludzi, którzy tam faktycznie realnie są? Czy wiesz co, ty mówisz, że nie doświadczyliśmy pocisków? Tak, to prawda, ale kiedy byliśmy już przy granicy, nasza znajoma z Równego zadzwoniła do nas, czy jesteśmy w bezpieczeństwie, bo widziała, że w Lwowie nasze mieszkanie jest obok lotniska. W czasie naszej drogi do granicy tam były bomby, które leciały na lotnisko w Lwowie, więc nie wiemy, jak blisko bylibyśmy od ewentualnego niebezpieczeństwa, ale to, o czym mówią media, to, co widzimy, to jest prawda. I myślę, że do końca te obrazki w telewizji, w internecie, one nie są w stanie pokazać, oddać tego, co tak naprawdę się tam dzieje. Odgłos wybuchających bomb, syreny, panika, krzyki ludzi, zapach kurzu, zapach prochu. Ja tylko mogę sobie to wyobrazić, ale to jest realność naszych przyjaciół, którzy tam zostali. Którzy zostali w Kijowie, w Charkowie, w Sumach, w Mariupolu. W tych wszystkich miastach mamy choć jedną, dwie osoby, które znamy. To najczęściej są jacyś ludzie, którzy są zaangażowani w służbę, pastorzy, diakoni zborów, ludzie, którzy służą innym i którzy zostali tam, nie uciekli, ale jakby z bronią w ręku pomagają, mówią ludziom o Chrystusie, pomagają z rannymi, szukają jedzenia, opiekują się nimi. Miasta na zachodniej Ukrainie, jak Równe, Łuck, Tarnopol, Lwów, to są takie miejsca, schrony, gdzie uchodźcy ze wszystkich miast ze wschodniej Ukrainy i z centralnej przyjeżdżają tam i ktoś nocuje, ktoś śpi, ktoś otrzymuje pierwszą pomoc, pomagają wyjechać za granicę. Żeby teraz dostać się do Polski, to w korku trzeba postać 30 kilometrów. W większości to są kobiety i dzieci, które muszą przejść 15 kilometrów pieszo z jakąś tam torbą, z 2 dziećmi na rękach. I znam historię, że po prostu to było bardzo ciężko. Są historie takie, jest zima, więc na Ukrainie jest minusowa temperatura. Niestety nie wszystkie dzieci przeżywają tą podróż. Niedawno usłyszałem historię, że jedno dziecko po prostu zmarło przez to, że było w zimnie. Więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, co tam się dzieje, ale jeśli pamiętamy opowieści naszych dziadków albo z historii pamiętamy o 1939 roku, jak Niemcy nas zaatakowały, to myślę, że to jest bardzo podobna rzecz. To jest bardzo dużo analogii, podobnych historii, sytuacji, więc żeby bardziej zrozumieć, możemy porównać do tej historii, jaka była dla naszego narodu bardzo tragiczna i dla innych też. Wspomniałeś o tym, że wielu Ukraińców pomaga Ukraińcom w tych, powiedzmy, bezpieczniejszych miejscach. A gdybyś miał powiedzieć, czego dzisiaj Ukraińcy potrzebują najbardziej? Powiedziałbym, że Ukraina potrzebuje cudu.
cudu, który może dać tylko Pan Bóg. Tylko Pan Bóg jest w stanie zatrzymać to, co się tam dzieje. Więc wielu Ukraińców modli się o cud. Modli się o to, żeby następny ten poranek okazał się. Mam znajomego, który mówi, ja modlę się o cud, ale nie wiem, z jakiej strony on przyjdzie. Nie wiem, jak on będzie wyglądał, ale wierzę to, że przyjdą cuda i to się skończy. Więc życie Ukraińców polega, co nie potrzebują, na pewno naszych modlitw. Wiem, że brzmi to bardzo prosto. No co zrób, módl się, ale musimy pamiętać, że modlitwa ma wielką siłę, zamykać, otwierać drzwi. I mam wrażenie, że modlitwa może też wyłączyć te wszystkie czołgi, samoloty i po prostu otworzyć nowy rozdział dla Ukrainy, nadziei, początku czegoś nowego, bo Ukraińcy potrzebują naszych modlitw, ale też potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia. Tu przyjedzie bardzo dużo, tysiące Ukraińców będą za niedługo w Polsce, ale ja już mogę powiedzieć, że jestem dumny z naszych rodaków, że jesteśmy Polakami, którzy dzielą się, którzy pomagają, więc mam wiele świadectw Ukraińców, którzy tylko przekroczyli granicę i otrzymali pomoc, jakiej nigdy nie oczekiwali. Nawet propaganda rosyjska mówi, nie jedźcie do Polski, tam nikt na was nie czeka, a tutaj masz i gdzie się wyspać, i co zjeść, i pomogą ci z internetem, gdzie dojechać, więc to są te piękne obrazki w tej całej katastrofie, tragedii. Widzimy miłość, widzimy troskę, widzimy taką braterstwo i to, że Polacy i Ukraińcy, to bardzo też nas zbliżyło te nasze dwa narody. No, sam muszę przyznać, że przez ostatnie dni gdzieś tam coś się we mnie samym rodzi, budzi. Jakieś przewartościowanie, jakaś taka po prostu refleksja. Myślę, że wielu z nas Polaków, którzy tutaj gdzieś daleko są od tego konfliktu, tylko informacyjnie jesteśmy blisko, zadaje sobie to pytanie, jaka może być moja rola? Czy jesteś w stanie, wiem, że jeszcze mało czasu minęło od tego, kiedy to się wszystko zaczęło, wszystko się gdzieś tam dynamicznie zmienia, klaruje, rodzi, ale na dzień dzisiejszy ludzie, którzy zadają sobie pytanie, jaka jest moja rola, jak ja mogę pomóc, będąc tutaj w Bielsku Białej albo gdzieś indziej w Polsce, w bezpiecznym miejscu, czy jest już jakiś sposób, w jaki możemy się zaangażować praktycznie, oprócz naszych modlitw? My musimy zrozumieć jedną rzecz, że tak naprawdę ten konflikt nie jest tam, a on jest tutaj. Każdy z nas obudził się w nowej rzeczywistości, czy tego chcemy, czy nie, czy przyjmujemy tą nową rzeczywistość, czy nie, ale ona jest. To już się wydarzyło i nie wiemy, jaki jest scenariusz, co będzie dalej. Nie mamy pewności, że to, co dzieje się na Ukrainie, za jakiś czas nie będzie w Polsce. Nie mamy takiej gwarancji, nigdy jej nie mieliśmy i niebezpieczeństwo jest najbliżej niż kiedykolwiek ono było. Jak możemy pomóc? To, co mówiłem, módlmy się, pomagajmy i myśląc o pomaganiu, powinniśmy pomyśleć troszkę inaczej na bogactwo, które my mamy jako Polacy, o zasobach, które dał nam Pan Bóg, o tym dobrobycie, które tutaj mamy w Polsce. My często mamy tendencję jako Polacy do narzekania. Podatki są wysokie, władza jest nie taka, ale tak naprawdę poziom życia w Polsce, a na Ukrainie jest diametralnie inny. I my Polacy jesteśmy bardzo bogatym narodem. My zapominamy o tym, więc to, co my możemy praktycznie zrobić, otwórzmy nasze domy. Otwórzmy nasze domy, otwórzmy nasze zbory, otwórzmy nasze portfele. To wszystko, co dał nam Pan Bóg, On nie dał nam prosto to, żebyśmy mieli, żebyśmy mogli pojechać na fajne wakacje, kupić nowy samochód, czy nie wiem, na zakupy większe pojechać, ale dlatego mamy więcej, żeby dzielić się z tymi, którzy tego nie mają. Jak my możemy pomóc? Możemy być po prostu mili i przyjemnie dla tych ludzi, którzy będą potrzebować troski, opieki, zrozumienia. Bądźmy cierpliwi. Większość z tych osób nie zna języka polskiego, a my nie znamy języka ukraińskiego bądź języka rosyjskiego. Bądźmy cierpliwi, pomagajmy. Bierzmy pod uwagę, że tam będą kobiety z dziećmi. Nie wiem, kup lizaka, podaruj ukraińskiemu dziecku, przytul go, powiedz, że wszystko będzie dobrze, że Ukraina wygra tą wojnę. Nie wiem, to są pierwsze rzeczy. Praktycznie możemy pomóc, otwierając nasze domy, nasze mieszkania, nasze zbory, nasze portfele, dlatego żeby dzielić się tym, co mamy. Możemy robić zbiórki różnego rodzaju. W każdy sposób, każda pomoc jest potrzebna dla Ukrainy dzisiaj. A gdybyś miał dać nam, Polakom, jakieś takie porady,
z twojego doświadczenia już 10-letniego mieszkając na Ukrainie, co na co powinniśmy zwracać uwagę? Bo są takie jakieś narodowościowe, no nie? Zwyczaje czy coś, co jest naturalne dla nas Polaków, a dla innych narodów nie. Nie wiem, przychodzi mi na myśl, jeżeli ktoś cię pyta, czy chcesz jeszcze dokładkę, ty chcesz, a powiesz nie z grzeczności, to Amerykanin ci jej nie da. Czy są jakieś takie rzeczy, jeśli chodzi o naród ukraiński, na które moglibyśmy jako Polacy być po prostu, szczególnie teraz, wrażliwi, że coś może jest, co nie przystoi powiedzieć albo zrobić, albo coś, co oni odbiorą jako bardzo miłe? No, jeszcze odnośnie tej pomocy, pamiętajmy o tym, że to nie jest sprint. To nie będzie pomoc na tydzień, na 3 dni, tylko to będzie maraton, to będzie Ironman. To będzie kilka miesięcy, jeśli nie lat, takiej aktywnej pomocy dla Ukrainy. Nawet jeśli wojna się zakończy, ten kraj będzie potrzebował odbudowania, pomocy. Wielu z tych uchodźców, którzy będą w Polsce, oni zostaną w naszym kraju, więc ten krajobraz nasz polski on się zmieni. Już praktycznie każdy Polak zna kogoś z Ukrainy. Albo ma sąsiada, albo kogoś w klatce, albo z kimś pracuje. Ten krajobraz się na pewno zmieni. To, co pytasz, Polacy i Ukraińcy, no jesteśmy Słowianami, więc w czymś jesteśmy bardzo podobni, ale no są rzeczy, które są diametralnie różne. To, nad czym powinniśmy pamiętać, że Ukraińcy są bardzo bliskimi ludźmi, bardzo gotowymi na kontakt, bliżej, potrafią bardziej gdzieś dotykowo są, mogą rozmawiać długo biesiadować. Poczucie czasu zupełnie inaczej też biegnie, ale oni są bardzo relacyjni i oni tego będą potrzebować, rozmów. Dlatego Ukraina jest bardzo rozśpiewanym krajem, melodyjnym krajem. Oni lubią usiąść, mogą się spóźnić, nie wiem, godzinę, ale będą siedzieć potem 3 godziny dłużej, będą biesiadować, śpiewać, radować się a my czasem Polacy mamy to wrażenie, że jesteśmy takimi Europejczykami, profesjonalistami we wszystkim. No musimy trochę się uspokoić, być bardziej spontaniczni. Ukraińcy są bardziej spontaniczni, może trochę mniej poukładani, ale są bardziej wrażliwi niż my. Bardziej emocjonalni, więc są gotowi o rozmowę o Panu Bogu. I w tej sytuacji, kiedy ich serca są otwarte, będziemy mieć też szansę mówienia im o Panu Bogu, o to, żeby też im głosić Ewangelię, żeby próbować wykorzystać ten czas do tego, żeby oni mogli, oni mogą uciec z Ukrainy, ale tak naprawdę ich wolnością może być tylko Chrystus. Więc Polska nie może dać im wolności, tą, którą może dać im Jezus. Więc my powinniśmy dawać im tą wolność, gwarancję, bezpieczeństwo, pokój, który może dać tylko Jezus i my możemy być tymi narzędziami, które Pan Bóg wykorzysta. Więc tych różnic jest wiele. Jest wiele pozytywnych takich cech charakterystycznych Ukraińców. Wiele pozytywnych, tych pozytywnych jest więcej. Więc ogólnie Ukraińcy, oni są słynni z gościnności. Więc myślę, że oni nas trochę prześcignęli, ale my możemy im pokazać, że też jesteśmy w tym dobrzy. Także i na pewno nie żartujcie o ruskich. Nawet jeśli możecie, próbujcie z nimi po ukraińsku rozmawiać, nie po rosyjsku. To są Ukraińcy ze swoją tożsamością, którą mam wrażenie, że Putin dopiero co otworzył i na nowo ten naród zjednoczył i pokazał im nową tożsamość, że oni są Ukraińcami i oni walczą o Ukrainę, o swoją kulturę, swój język, ziemię, rodziny, więc nie żartujmy na pewno w tym kierunku, bo to nie są ani miłe, ani przyjemne żarty, więc na te rzeczy bym zwrócił uwagę tam w pierwszej kolejności. No i tak naprawdę też musimy zrozumieć, że ci ludzie nie chcą w Polsce, oni, jeśli by nie musieli, większość by tutaj nie przyjechała, więc pamiętajmy o tym, że to są ludzie zmuszeni wyjechać tutaj. Także jeśli mieliby możliwość, myślę, że wielu z nich zostałoby w swoich miastach, w swoich zborach i tam dalej wykonywaliby te rzeczy, które robili do tej pory. Dzięki, Bartosz. A co byś powiedział Ukraińcom, którzy nas słuchają dzisiaj? Czy masz na sercu jakieś takie słowo, które chciałbyś skierować do ludzi, którzy mają gdzieś tam swoje rodziny? W Polsce jest bardzo dużo Ukraińców, którzy tutaj żyją już od lat. Jak żyć, żeby to życie miało wciąż smak i zapach? Jeśli mówisz, że mam mówić do Ukraińców, to ja może po ukraińsku coś powiem, że O, super.
Дорогенькі українці, брати і сестри, я вас дуже сильно кохаю. Ви в моєму серці, і ми всі зараз переживаємо велику біду. Але маємо надію, що це все закінчиться класно, що ми всі повернемось до нової України і будемо допомагати один одному, турбуватись один про одного, і давайте будемо триматися разом. Ми всі в важкій ситуації, але ми всі поляки хочемо вам допомагати, хочемо вам служити і бути разом з вами. Тому давайте в цьому страшному часі будемо підтримкою один для одного. І що я можу вам сказати? Бог це все тримає під своїм контролем, і тільки Ісус може дати нам надію. Цю надію, яку не може нам дати не Польща, не Європа, не НАТО, не Америка, а тільки Ісус Христос, який може наповнити наше серце і може нам допомогти і поміняти наше серце. No, także możemy życzyć im jedynie tego, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła i żebyśmy znaleźli te najważniejsze rzeczy w naszym życiu. Bezpieczeństwo i pokój, które jest tylko w Jezusie. Dzięki wielkie. Dzięki.